Cześć! Witam Was z mrocznych lasów nad Jeziorem Drawskim. Będzie to pierwsza taka bikepackingowa relacja na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Plan na dzisiaj jest taki, żeby objechać jezioro, zobaczyć sobie Czaplinek, zobaczyć ruiny zamku Drachim. Pojedziemy też w Dolinę Pięciu Jezior, na półwysep Uraz chyba, i generalnie będę wypatrywał też jakichś fajnych miejscówek nad jeziorem. To jezioro jest dosyć specyficzne przez swój kształt, dlatego ciężko będzie jechać cały czas nad jeziorem, ale no tak sobie wytyczyłem trasę, żeby udało się do niego chociaż kilka razy podjechać. Siema z Siemczyna. W ogóle nie wiem, co tu się dzieje, ale przed chwilą słyszałem jakieś strzały. Teraz słychać syreny w tle. Tu chyba jest jakiś poligon w pobliżu. Mam nadzieję, że tylko na tym poligonie coś się dzieje, a nie też w Czaplinku, do którego właśnie jadę. Generalnie trasę wokół Jeziora Drawskiego można spokojnie, myślę, zrobić w jeden dzień, bo to jest jakieś 70 km w tym wariancie, który ja mam, natomiast ja będę też jeździł trochę dookoła, właśnie na przykład do tej Doliny Pięciu Jezior. Gdyby tak nie wydłużać, to pewnie 60-55 km. No ale można sobie też to rozbić na 2 dni na przykład i trochę więcej pozwiedzać. Ja mam plan taki, żeby jakby dzisiaj zamknąć tą pętlę wokół jeziora. Natomiast jutro jeszcze sobie kawałek dokręcę, bo pojadę wokół takich 2 jezior, które są trochę poniżej, na południowy zachód, i zobaczyć ruiny młyna w Głęboczku, bo czytałem, że to jest fajne miejsce. Młyn jest taki szachulcowy, więc no myślę, że to będzie ciekawe. No oczywiście nie da się do niego wejść, ale podobno wygląda bardzo ładnie. Zawsze jak się jedzie na taki wyjazd, to jest jakiś tam niepokój, że czy się wszystko zabrało, czy nic się nie zepsuje. No u mnie w ogóle to jest ciekawostka, bo ja chyba pierwszy raz w życiu jadę sam na taki bikepacking. Zawsze jeździłem z kimś i generalnie lubię taką formę jeżdżenia w towarzystwie, natomiast trochę ze względu na różne uwarunkowania czasowe, a trochę też zainspirowany kanałem Mikroprzygody na przykład. No chciałem zobaczyć, jak to jest samemu sobie pojechać właśnie na taki bikepacking. Mam tylko jeden nocleg w planach, więc to nie jest długi wyjazd, no ale jest to coś nowego. I nowy jest też teren, znaczy ja to jezioro trochę znam, ale tak nie z pozycji roweru, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw, jak ta eksploracja tutaj wypadnie. Jest dość silny wiatr, ale za to właśnie zaczęło padać, także wszędzie jest komplet. Mój związek z tym jeziorem jest taki, że jak byłem mały, to przyjeżdżaliśmy tutaj z rodzicami na wakacje ze znajomymi. Za wiele z tego nie pamiętam, natomiast pamiętam, że pożyczaliśmy żaglówkę, która była przeznaczona chyba na jakieś 4 czy 5 osób i pływaliśmy w niej 10 czy 12, także prawie tonęła. Później też tu mi się zdarzyło być parę razy tak żeglarsko bardziej. No i też tu miałem takie przygody dosyć nieprzyjemne, bo prawie
łódka, na której płynęliśmy, się przewróciła, były naprawdę mega ciężkie warunki i mimo, że jakby wszystko było zgodnie ze sztuką, mieliśmy zaryfowane żagle i tak dalej, to no prawie doszło do katastrofy. Także to jezioro mi się przez to kojarzy jako takie zimne i wieczne. Natomiast muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo ładne przyrodniczo i jest takie trochę dzikie. Poza Czaplinkiem i takimi paroma dosłownie punktami tutaj naprawdę jest dużo dzikiej przyrody, mało jakichś hoteli. To jest na pewno na plus, bardzo fajne miejsce. Za mną znajduje się zamek Drahim, wybudowany w XIV wieku przez Joannitów. Stał tutaj aż do XVIII wieku, kiedy doszło niestety do pożaru. No i wtedy część zamku rozebrano na budowę pobliskiego kościoła. No i od tego czasu stoją tutaj takie ruiny. Natomiast zamek jest naprawdę super położony, bo tutaj za nim jest jezioro Drawsko, a tutaj jest jezioro Żerwno, które ma pierwszą klasę czystości. I ja wcale tego nie przeczytałem przed chwilą w internecie. Tak wygląda wejście do zamku. Ja myślę, że Joannici się przewracają w grobach, słysząc, że w dzisiejszych czasach ich zamek ochrania firma ochroniarska. Mamy odcinek specjalny właśnie. Prawie była gleba przed chwilą. Na takim zjeździe po kamieniach. Trochę mnie to zaskoczyło, ale udało się jakoś. Tutaj ta droga tak kręci, ale zaraz wyjedziemy znowu na ten asfalt. To jest droga do Kołobrzegu. Na szczęście jest w remoncie. Dużo ruchów wahadłowych, także jest dosyć spokojnie. Jak się tam jedzie? Jaka droga, wow! Przede mną Połczyńska Garda. Ja nie wiem, czy tu chodzi o to, że tu jest jak nad jeziorem Garda we Włoszech, czy ktoś tutaj trzymał gardę. W każdym razie to jest naprawdę fajne miejsce, ta dolina 5 jezior. Ja już tu kilka razy jechałem samochodem, chyba raz rowerem jak na razie, teraz drugi. I za każdym razem jestem tak zachwycony, bo się bije tutaj ta droga wzdłuż między tymi jeziorami. Tu są takie podmokłe tereny też. Naprawdę fajne. Dzisiaj jest trochę ponuro, ale tak czy siak. Nie wiem, czy tego się też nie nazywa przypadkiem drogą 100 zakrętów. Poprawcie mnie w komentarzu, jeśli się mylę. Ale coś tak mi świta właśnie. Jeśli chodzi o czas jazdy, to idzie mi naprawdę świetnie. Wyjechałem 3 godziny temu. No ja to liczę już z postojami, ale mam dopiero 33 km. Tempo jest zabójcze. No ale tak to jest, jak się co chwilę coś filmuje, staje, żeby zrobić zdjęcie. W sumie taka była idea tego wyjazdu, żeby się nie spieszyć. Jestem przyzwyczajony do takiej jazdy
dosyć szybkiej, z małą ilością postojów, a tutaj jadę sobie w swoim tempie. Jedyne co to chciałbym dojechać przed zmrokiem na miejsce biwaku, a zobaczymy, czy to się uda. WTB Riddler dają radę. To jest trasa na gravela według Garmina, jakby ktoś się zastanawiał. Próbujemy dalej. Albo nie. Żartowałem. Właśnie teren Drawska to już wcale nie jest taki płaski teren. Może to jeszcze nie są górki jak na Kaszubach, ale tu już naprawdę jest czasami co podjeżdżać i podchodzić. To jest fragment taki dla chętnych, zdecydowanie. No to już się zrobiło ładnie, ale początek to ja myślałem, że to będzie ślepa droga. Teraz jest już całkiem nieźle, jak w górach normalnie. Tam w dole jest ta droga, którą jechałem. Patrzcie, jak się wspiąłem, tylko po to, żeby zaraz zjechać, ale super jest ten fragment. Taki odcinek specjalny zdecydowanie. To jedziemy. Wiecie, włączam tą kamerę często, bo tu są takie okazje do gleby spektakularnej, że aż żal by było to przegapić. Myślę, że to jest idealny moment, żeby wam trochę opowiedzieć o dodatkowych materiałach, które powstaną w związku z tym filmem. Bo w ramach współpracy ze sklepem centrumrowerowe.pl powstanie opis tej trasy. Na blogu Centrum Rowerowego znajdziecie GPX-a z tej podróży. No i opisaną szczegółowo trasę, jak tutaj wygląda, gdzie można coś zjeść, jaka to jest nawierzchnia, jaki wybrać rower i wiele innych informacji tam znajdziecie. Na blogu centrumrowerowe.pl znajdziecie też mój artykuł na temat tego, jak się do takiego wyjazdu właśnie, do takiego bikepackingu jedno- albo dwudniowego przygotować, jak się spakować, co ze sobą zabrać. No wiadomo, opcji pakowania jest dużo, można to zrobić na różne sposoby, natomiast no, tam będziecie mieli wszystko opisane, także warto tam zajrzeć. Te materiały będą tam widoczne mniej więcej kilka dni po tym, jak pojawi się film, także ja wam wrzucę linki do tych materiałów w opisie do filmu, jak one tylko będą dostępne. Właśnie się okazało, że źle pojechałem gadając do was. Chyba przegapiłem jakiś zjazd, bo coś tu jest nie halo. Ścieżka się tak jakby skończyła. Czyli jednak trzeba było skręcić w lewo. Dlatego Garmin pokazał mi podjazd, co było dla niego w tym momencie ważniejsze niż to, czy ja dobrze w ogóle jadę. A dla mnie tak średnio to jest istotny ten podjazd. Chciałbym wrócić na trasę. Chyba się muszę poddać, jeśli chodzi o ten fragment trasy. To jest tak stromo, że tu nawet nie wejdę teraz. A ta ścieżka z kolei nad samym jeziorem zarosła do takiego stopnia, że już się nie dało jechać. Także niestety wracam i jadę do tej asfaltówki, bo tutaj to nie ma sensu w tej chwili. Well,
been down so long that my mind can't get no rest. No, no, I've been down. Tam po drugiej stronie siedzi wędkarz, który chyba już mnie trzeci raz widzi, jak przejeżdżam. Ja najpierw jechałem drogą brukową, potem tą ścieżynką, a teraz wracam. Także myślę, że ma niezłą zabawę, obserwując, jak ja tu próbuję przejechać po drugiej stronie jeziora. Jednak los mnie przechytrzył i trzeci raz podchodzę pod tą samą górę. Tylko teraz już z drugiej strony. I zaraz odbiję w prawo, ale jestem na niebieskim szlaku rowerowym, więc jest szansa, że on się nie skończy ślepym zaułkiem. No i takie szutry to ja rozumiem. W ogóle gdybyście się zastanawiali, to ta trasa, którą jadę, która będzie wrzucona na blogu Centrum Rowerowe, ten GPX będzie poprawiony oczywiście, będzie bez tych wszystkich zawijasów, które tutaj robiłem i wjeżdżania w drogi, w ślepe drogi. Także to będzie poprawione. Gdybyście chcieli skorzystać, to będzie można spokojnie jechać już gładko, bez testowania takiego, jak ja dzisiaj robię. Wyszło słońce. Wyjechałem z drugiego odcinka specjalnego, który przypominał troszkę taką rzeczkę. Było trochę błota, ale w sumie fajnie. A teraz pogoda już się robi naprawdę super. Mam w ogóle taki plan, żeby nagrać kiedyś taki film właśnie o pakowaniu. Będzie nie tylko ten artykuł, ale kiedyś u mnie na kanale zobaczycie film, gdzie pokażę wam takie gotowe zestawy i co tam pakuję na przykładzie trzech rowerów, czyli rower z sakwami, bikepacking, tak jak dzisiaj jadę, i taki credit card bikepacking, czyli wersja właśnie ze spaniem na przykład po pensjonatach czy hotelach, albo taka właśnie po prostu wersja wyścigowa. W ogóle napiszcie mi w komentarzach pod tym filmem, jaką formę jeżdżenia najbardziej lubicie, bo jestem ciekaw. Czy to są właśnie sakwy, takie jeżdżenie na ciężko ze wszystkim, czy bikepacking, czyli też teoretycznie mamy wszystko co potrzebne, nawet żeby biwakować, ale już w bardzo minimalistycznej wersji, czy credit card bikepacking, czyli po prostu bierzecie tylko ciuchy, a śpicie w pensjonatach, hotelach. Jestem ciekaw, co najbardziej lubicie. Patrzcie, jakie fajne piwniczki tutaj mają zakopane we wzgórzu. Chyba mamy lisa przed sobą. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, skąd się pochodzi. No ja mieszkam w Płaskopolsce, więc tam mało jest takich terenów. Głównie są pola, jakieś płaskie drogi, czasami lasy. A tutaj jest przede wszystkim pofałdowany teren, a po drugie są piękne te aleje z drzewami przy drogach. No to jest zupełnie inny krajobraz. Może dla kogoś, kto tutaj mieszka, to jest nuda i woli takie otwarte przestrzenie, ale mi się tutaj strasznie podoba.
dzisiaj w ramach płatnej współpracy testuję torby. Na razie nie będę wam o nich jakoś bardzo dużo mówił. Mam z przodu torbę Tailfina. To jest taki system, bo tu jest też system montażowy. Jest też uchwyt pod nawigację. No i to jest torba, w której wiozę dzisiaj namiot. To jest mniejsza wersja, no trzyma się super. Wykonanie też pierwsza klasa, ale zobaczymy później. Będzie osobny film o tej torbie. No i o tej torbie z tyłu, którą mam, to jest Tailfin Aeropack. To też jest naprawdę fajny sprzęt. Już widzę, że się sprawdza, ale więcej będzie w jednym z kolejnych odcinków na ten temat. No i jedzie też ze mną ta torba tutaj na górną rurę ramy, którą mam już od zeszłego roku. Test tej torby już znajdziecie na moim kanale. A co mam w tych torbach? No mam tutaj namiot, mam materac, mam śpiwór, to jest Cumulus Lightline 300, materac to jest Exped. No, listę tych rzeczy, które mam, mogę wam wrzucić pod filmem. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to z tyłu jest Simi 300 Magic Shine, a z przodu jedzie Gachiron Raptor 1800, dlatego że no tutaj nie było gdzie przyczepić w takiej konfiguracji lampki z dolnym mocowaniem. Ani Magic Shine Evo 1700, ani 1300 by tutaj się nie sprawdziły. Więc no prawdą jest to, że rzeczywiście lampka, która ma opcję montażu i od góry, i od dołu, jest bardzo dobrą opcją. Gachiron właśnie może być przekładany, może być montowany tak od dołu, no ale tutaj no, nie było gdzie tego zrobić, więc jedzie sobie na górze. No, podobnie na przykład podobną funkcję ma Bookman Volume 1500, którego też znajdziecie na moim kanale. Właśnie, jak już jesteśmy przy moim ulubionym temacie lampek, to niedługo będę miał dla was test lampek Towild czy Too Wild, nie wiem jak to czytać, D-Light 1700 i D-Light 1800. Obie bardzo fajne, obie z odcięciem, obie z długimi pilotami. No i to będzie trochę taka konkurencja dla Magic Shine'ów ponownie, bo jedna ma kształt właśnie trochę jak Evo 1700, ale ma mocowanie w systemie garminowskim, więc bardzo fajnie. Wygląda na to, że znowu się trochę zapędziłem. Chciałem dojechać do końca półwyspu Uraz, ale niestety droga się skończyła. No ale nic, było tu ładnie. W ogóle strasznie dużo tu jest takich domków ładnie położonych i działek, przez co trochę jest utrudniony dostęp do jeziora miejscami, ale no przyznam, że zazdroszczę takich miejscówek. Super to było mieszkać, chociaż nie wiem czy na stałe, bardziej chyba jako takie domki letniskowe w większości to są. Tu jakiś kemping ładny jest, z pomoc żaglówki, plaża, ale jeszcze nieczynny. Dzisiaj po raz pierwszy mam takie prawdziwe danie liofilizowane. Summit to eat, czy coś takiego. Jestem bardzo ciekaw jak to smakuje. Oczywiście też to podpatrzyłem chyba u bushcraftowego, kiedyś polecał te dania. Jestem ciekaw jak to jest w porównaniu. No nie jest to żadna chińska zupka, to jest naprawdę wysuszone danie, więc powinno być dobre. Tyle w teorii, zobaczymy jak w praktyce to smakuje. Dzisiejszy film nagrywam nową kamerką DJI Osmo Action 5 Pro, czyli taką sportową. Dla zainteresowanych to jest info, ale mówię o tym dlatego, że chciałbym wam bardzo podziękować, bo to dzięki wam, widzom, dzięki temu, że mnie oglądacie, dajecie lajki, zostawiacie suby, wspieracie mnie w różny sposób, mogę sobie pozwolić na takie wyjazdy, mogę sobie pozwolić na zakup właśnie takiej kamerki chociażby, żeby to sfilmować. Także jestem wam mega wdzięczny. Jest poniedziałek, mam wolne w pracy, jeżdżę i nagrywam filmy.
czyli coś, co od dawna chciałem robić. Także bardzo wam dziękuję. Nie wiem w ogóle czy wiecie, ale na YouTube jest też taka opcja wspierania bezpośrednio. Wesprzyj kanał, pod każdym z filmów jest taki przycisk, więc można coś takiego zrobić. Można mi postawić wirtualną kawę w portalu Buy Coffee. Także jeżeli o tym nie wiedzieliście, to wam mówię, a tym, którzy mnie w ten sposób już wspierają, bardzo dziękuję. Niestety mam złe wieści. Doszło do pewnego incydentu, to znaczy miejscu, gdzie się tam trochę pogubiłem, gdzie skończyła mi się trasa. No przez to, że jechałem jakimś objazdem i szukałem, gdzie mam skręcić, ominąłem Muzeum Motocykli w Bolegorzynie. Więc jeżeli będziecie kiedyś jechali moimi śladami, to myślę, że warto to zobaczyć. Na zdjęciach wyglądało dosyć ciekawie, ale nie wiem, czy by dzisiaj było otwarte w sumie, ale w sezonie pewnie jest. Jeśli chodzi o nocleg, to mam dwie opcje. Mam ze sobą cały sprzęt do biwakowania, mam namiot, śpiwór, materac, kuchenkę gazową, ale na kempingu, na którym się zatrzymałem, na którym stoi samochód, okazuje się, że jestem sam. W ogóle wszystko zostało załatwione zdalnie. Pan Olek, zarządca, pokazał mi tylko czy włączył mi tylko boiler na wieczór. No i pozwolili mi się tam rozbić na noc nad samą wodą, co normalnie nie jest możliwe, bo trzeba się rozbijać na polu namiotowym. Więc trochę żal by było z tego nie skorzystać. Zwłaszcza, że no nie jest jakoś super ciepło, więc kąpiel w jeziorze taka jest mało kusząca. Chyba skorzystam z tego kempingu. Gdyby był jakiś ciepły dzień, to pewnie bym próbował się rozbić na dziko, ale aż takim hardcorem nie jestem, żeby to dzisiaj robić. Tam, gdzie były ruiny zamku, zapomniałem wam powiedzieć, no do zamku się nie dało i do tych ruin wejść, ale tam są dwie dobre smażalnie ryb i obie były otwarte z tego, co widziałem, więc polecam wam to. Ja tam nie stanąłem tym razem, dlatego że miałem tam dopiero 20 parę kilometrów, było za wcześnie na obiad, ale podobno są bardzo dobre rybki tam do zjedzenia. Jak sobie tutaj jadę i kminię, jakim rowerem można tą trasę przejechać, a jakim bym nie polecał. No na pewno gravelem, trekkingiem też na luzie. MTB wiadomo, no MTB można wszystko przejechać, co najwyżej na asfalcie siędziemy trochę wlec. Jedynie chyba szosą bym się tu nie pchał, nawet jakimś allroadem, bo były fragmenty błotniste i na gładkich oponach no byłoby już tak średnio. Na tych szutrach to jeszcze jak cię mogę. No i trajką bym tu też nie jechał, w sensie poziomym rowerem trójkołowym, bo były fragmenty, gdzie rzeczywiście było wąsko, więc wtedy no z taką trajką jest troszkę problem. Były tak naprawdę dwa odcinki specjalne jak na razie. Jeden to był ten podjazd tam w tej Dolinie 5 Jezior, też wąska ścieżka, trochę podjazdu, trochę zjazdu, ale fajna. A druga rzecz to było trochę błota na tym niebieskim szlaku rowerowym. Ale prawda jest też taka, że przez 3 dni padało, więc myślę, że normalnie tam nie ma takiego błocka. No ale zawsze można taki trudniejszy fragment przejść, więc to nie jest jak dla mnie jakaś bardzo wymagająca trasa. Były też tutaj ze 3 strome podjazdy, gdzie no ale tam można rower podprowadzić. Ja prowadziłem oczywiście w celach demonstracyjnych, nie dlatego, że nie miałem siły, nie no, co to nie. No, chciałem wam pokazać, że jest też taka możliwość, nie?
tutaj, proszę Państwa, rzeka Drawa. Fajna rzeka, jeśli chodzi o spływy, dosyć wymagająca, spływy kajakowe. Chyba kiedyś nawet płynąłem, jeśli dobrze pamiętam i niczego nie mylę. No bardzo ładnie. Ale muszę Wam też uczciwie powiedzieć, że gdybym miał tu jeszcze raz przyjechać, co nie jest wykluczone, bo strasznie mi się tu podoba, to chyba wybrałbym taką wersję lightową bardziej, to znaczy nie wiózłbym całego tego sprzętu, zostawiłbym to sobie na kempingu w samochodzie, jechałbym na lekko, no bo spokojnie tą pętlę można przejechać, wtedy można nawet trochę więcej tutaj poeksplorować, mając mniej tych tobołów się łatwiej jedzie. No ale chciałem to przetestować, dlatego że mam nie następny jest wyścig, ale później mam taki wyjazd, gdzie już wszystko zabieram rowerem, więc chciałem zobaczyć, czy się z tym pomieszczę w tych torbach. Dało radę, jest to wykonalne, torby się fajnie spisują, no ale nie zmienia to faktu, że im mniej tobołów, tym się łatwiej jedzie, no nie da się tutaj ukryć. Proszę Państwa, będzie wyścig między mną a lokalcem. W ogóle gdyby mieć jeszcze jeden dzień na przykład, czyli nie 2 dni, tak jak ja mam, tylko 3, to można sobie też tutaj wypożyczyć jakąś łódkę, albo można mieć jakiegoś, nie wiem, swojego packrafta i popływać sobie trochę po tym jeziorze, bo tutaj jest aż 12 wysp. W tym największa wyspa, Bielawa, była kiedyś zamieszkała, nawet tam stoją takie ruiny domku podobno. Że jeżeli lubicie taką eksplorację, to jest też fajna opcja, myślę. A jezioro Drawsko jest jeziorem rynnowym i jest drugim najgłębszym jeziorem w Polsce. Dobra, wygląda na to, że dojeżdżam do swojego kempingu. Stało mi chyba ze 2 km, już jestem naprawdę mega głodny. Także szybkie rozstawienie namiotu i biorę się za gotowanie obiadu. No to wygląda na to, że jednak będę spał na górze, na polu namiotowym, bo tu nie ma ani kawałka równego terenu na dole. Od razu jest taka skarpa, więc średnio, a na piachu też się nie chce rozbijać. Właśnie było o krok od tragedii, bo szedłem po tym pomoście i rower nagle zaczął mi trochę odjeżdżać, a ja trzymałem go jedną ręką i przyciąganie go do siebie tą ręką powodowało tylko, że skręcał jeszcze bardziej w stronę wody. W ostatniej chwili go złapałem. Już mało brakowało, by po prostu wjechał do wody z całym tym Majdanem. Może jakoś super głęboko tam nie było, ale cieszę się, że jednak nie wpadł do jeziora. Zawsze się zastanawiałem, jak działa taki worek pompujący do materaca. Po prostu łapie się tu powietrze, potem się go zamyka. Jest na tyle duże, że w sumie 2 takie napełnienia i mam napompowany materac. Że działa to naprawdę mega fajnie.
super sprawa, a też poza tym, że nie trzeba pompować ręcznie, czy tam nożnie, czy mieć pompki elektrycznej, to też oszczędza się materac, bo dmuchając ustami zawsze wpuszczamy tam dużo pary wodnej, która może spowodować, że on się potem rozklei, a tutaj takiego ryzyka nie ma. To jest materac Exped Ultra 3R, czyli taki trochę cieplejszy, 3-sezonowy, można spać chyba tam do -5 nawet, izoluje od gruntu. I to jest wersja regular, MK, ale mumia, czyli taka zwężana, waży chyba 360 gramów, więc troszeczkę cięższy niż te najlżejsze, jakieś tam Thermaresty, Uberlighty i inne, ale był dużo tańszy, a poza tym miał lepsze opinie, bo słyszałem i czytałem o tych Thermarestach, że z nimi są jakieś problemy. Exped to jest też dobra firma, chyba szwajcarska i no na razie jest super, zobaczymy jak będzie się na nim spało. To jest ten element luksusu właśnie, czyli poduszka dmuchana, na jaki sobie można pozwolić w namiocie. No i co my tu mamy? Łosoś z makaronem i brokułami. 117 gramów. No, chwila prawdy. Używam czerwonego światła, bo do niego nie lecą komary. To fajna sprawa, a ja wszystko widzę, co potrzebuję. To, co tutaj świeci, to jest jeden z moich ulubionych patentów, czyli czołówka Petzl Swift RL. Z tej nowszej wersji z czerwonym światłem, ale fajne jest to, że ona ma też taki pokrowiec, który nie dość, że ją chroni, to służy właśnie jako taki dyfuzor do światła, więc jak się ją w niego wsadzi, to macie takie światło kempingowe, to można sobie podwiesić. Fajne właśnie, żeby sobie oświetlić takie miejsce jak to, albo namiot. Chyba trzeba dorzucić do pieca, bo już sprawa jest dosyć pilna, jeśli chodzi o ten makaron. Już więcej tutaj nie będzie mocy. Dobra. To jest maks. No nareszcie. Strasznie długo to trwa. No powiem wam, że ten makaron jest naprawdę niezły. Jak to zalałem, bo to trzeba jeszcze chwilę poczekać, to miałem wrażenie, że tam nic nie ma. Że sam sos, ale po czasie pojawił się tutaj i makaron w dużych kawałkach, i kawałki brokuła, i łososia. Dobry sos. Naprawdę fajne. Dzień dobry. Noc minęła całkiem dobrze. Trochę było słychać jakichś zwierząt w oddali. Natomiast jeśli chodzi o kondensację w tym namiocie słynną, no to rzeczywiście występuje tutaj coś takiego. Teraz wam pokażę.
Na ściankach namiotu jest trochę tej wody, która tu lekko spływa, ale myślałem, szczerze mówiąc, że będzie gorzej. Nie ma dramatu, trochę sobie to wytarłem chusteczką, śpiwór nie jest mokry, także jest ok. Namiot całkiem wygodny rzeczywiście, tu fajne, że są te ścianki tak pionowo zrobione, bo jest miejsce właśnie i na nogi, i na głowę, można spokojnie leżeć i nie dotykać ścianek namiotu, więc to jest duży plus tutaj. Jak na to, że była bardzo wilgotna ta noc, to uważam, że jest naprawdę nieźle. Teraz na szybko mogę wam pokazać taki ekwipunek biwakowy, który ja tutaj mam. Tutaj zapasowe są za baterie do kamery, powerbank, zatyczki do uszu. Nie musiałem używać, ale nigdy nie wiadomo. Gaz na jakiegoś zwierza albo nie tylko. To jest bardzo przydatna rzecz i z tego korzystałem, czyli takie okulary do spania, że tak powiem, materiałowe, zaciemniające. Tutaj się tak rozstawiłem z tym namiotem, że rano było słońce, a dzięki temu mogłem spokojnie spać, było jasno już od 5. No tutaj jest worek na materac i ta pompka. Tutaj mam coś, czego nie użyłem, czyli przenośny prysznic. To jest po prostu taki czarny worek 10-litrowy z końcówką taką prysznicową. To można sobie powiesić na przykład na drzewie i to się fajnie od słońca nagrzewa i można się dzięki temu umyć. No teraz było na tyle zimno, że z tego nie korzystałem, ale kiedyś zdarzyło mi się gotować wodę na ognisku i też dolewać do tego worka, żeby mieć jakiś taki ciepły prysznic. Tutaj jest moja czołówka pecla i tu jest ten pokrowiec na nią, który jest też takim dyfuzorem światła. Fajne światło biwakowe. Tu jest moja poduszka dmuchana, dosyć duża. Tu jest worek na śpiwór, a tu jest taki worek od Tailfina na różne właśnie takie drobiazgi. Mam w ogóle 3 takie worki, przy okazji testu tych toreb wam to pokażę. Bardzo wygodne, to się nazywa chyba Packing Cubes, są różne rozmiary. Tu są jeszcze takie wewnętrzne kieszonki, fajnie można dzięki temu zorganizować te rzeczy. No a tutaj suszą się też moje sprzęty, czyli śpiwór, na którego trochę tam pokapało, i materac, który też dobrze, żeby wysechł. Tutaj był od dołu trochę mokry, myślę, że zaraz wyschnie, będę mógł to wszystko sobie zwijać.
Przepięknie. Plan na drugi dzień jest taki, żeby objechać sobie jeszcze takie dwa mniejsze jeziorka. Tutaj zjechałem nad jezioro Drawsko, nad taką zatokę kolejną. Gdybym pojechał tam dalej, to prawdopodobnie powinienem dojechać do takiego pomostu, który wydawał mi się dobrym miejscem do spania na dziko, ale już mi się tam nie chce jechać, bo ta ścieżka znowu trochę tak zarasta. Także wracam w tą stronę i jadę zobaczyć ruiny młyna w Głęboczku. Ten kemping Wajk, na którym spałem, bardzo fajny, wszystko tam było. Można powiedzieć, że było wręcz tak trochę luksusowo, bo znalazłem węża z wodą, opłukałem sobie rower z wczorajszego błota i gliny, także dzisiaj już jest znowu czysty. Miałem gdzie nabrać wodę, były toalety, ciepły prysznic, że naprawdę na wypasie i myślę, że to jest fajna baza wypadowa właśnie, żeby sobie tu kiedyś przyjechać jeszcze. Niekoniecznie wieść te wszystkie toboły, tylko właśnie tak na lekko sobie zrobić jakąś pętlę. Mega fajne miejsce. Jak ktoś nie lubi spać w namiocie, to są też tutaj domki do wynajęcia, jakieś sprzęty pływające. Można sobie podłączyć kampera albo samochód elektryczny do ładowania. Naprawdę mega fajne miejsce, taki z otwartą głową właściciel, więc... Wczoraj 9 stopni, wiatr, deszcz na początku, a dzisiaj 20 stopni i ani jednej chmury. Co prawda wiatr pozostał, ale i tak jest przepięknie. Takie ogłoszenie na dzisiaj. Przyszło mi do głowy, że w sumie na YouTubie obserwuje mnie znacznie więcej, czy subskrybuje więcej osób niż na Instagramie. A na Instagramie warto też czasem spojrzeć, co tam wrzucam, bo jest tam więcej takich spontanicznych relacji, więcej zdjęć. Były na przykład zdjęcia z tego, jak się pakowałem na ten wyjazd, więc jak ktoś chce być bardziej na bieżąco, to zapraszam też na Instagrama. Dzisiaj, jak widzicie, wybrałem już jazdę na lekko, zostawiłem tą przednią torbę, mam tylko tylną i tą środkową tutaj, no i mam tam trochę ciuchów i jedzenia. Dzisiaj więcej nie potrzebuję, bo robię krótką trasę, wracam do punktu startu. Natomiast fajne w tej torbie, w tym systemie pakowania na kierownicę od Tailfina jest to, że bardzo łatwo tą torbę zdjąć, ona też się super trzyma, ale jest też do niej przyczepiony uchwyt do nawigacji. Więc nie muszę tutaj niczego przekładać, przykręcać na nowo, demontować. Po prostu zdejmuję torbę i jadę sobie w ten sposób. No powiem wam, że tu jest przepięknie po prostu. Nie wiem ile tu jest, mam wrażenie, że z 2 metry spokojnie głębokości i widać dno. Woda jest czyściuteńka. Aż bym wskoczył popływać, gdyby nie była taka zimna. Ale już pewnie za parę tygodni
Po prostu super miejscowa do kąpania się. Żarty się skończyły. W tym tempie to ja nigdzie dzisiaj nie dojadę. No ale w sumie jak tu się było nie zatrzymać. Zobaczyłem tą plażę z tym pomostem z drogi. Zanim spojrzałem, która była godzina, już byłem na dole. No, po prostu przecudowne miejsce. Ja mam zdjęcie, kiedyś zrobiłem nad Bałtykiem, jak jechaliśmy chyba przez Danię. Też był taki pomost równiusieńki, wchodzący w tą wodę i taka niebieska, granatowa tafla tej wody na wprost. To mi się właśnie skojarzyło z tym. Super miejsce. Chyba tu muszę kiedyś wrócić, chociażby po to, żeby się wykąpać. Drugie śniadanie zaliczone. Zjadłem tuńczyka z puszki z kuskusem i warzywami. Jedziemy dalej. Ja tu sobie jadę, a tu nagle trafiłem na taką super drogę dla rowerów. Nie wiem, czy to jest przypadkiem, tu gdzieś miała być taka trasa szlakiem dawnych torów kolejowych, po nasypach poprowadzona. Wydaje mi się, że to może być to. Złocieniec, Połczyn, Zdrój, czy coś takiego. Napiszę wam później. Ale jeśli to jest to, no to wygląda super. Fajnie, że na to trafiłem, bo nie miałem nawet w planach. Wow, ale mi się trafiło. No już połapałem się, że ta droga na pewno prowadzi do Złocieńca. To jest jakieś większe miasteczko w okolicy. Super. Fajnie utrzymana. Widać, że to nie jest jakieś bardzo nowe ta trasa, ale jest zadbana, nie zarasta. Także szacun. Zagadka się wyjaśniła, to rzeczywiście jest trasa do Połczyna, Zdroju przez Toporzyk i Cieszyno. Takie drewniane słupy z kablami zawsze mi się kojarzyły z wakacjami, bo jak się jechało tutaj w okolice Czaplinka czy nad morze, gdzieś tam w okolice Koszalina, to przy drogach, przy większości tych dróg właśnie w takich nieprzebranych lasach były te drewniane słupy. Teraz jest już tego niestety coraz mniej, a szkoda, bo to ma taki klimat takiej starej drogi.
Mi się to kojarzy też z takimi filmami ze Stanów, gdzie te drogi ciągnęły się po horyzont, a właśnie wzdłuż nich stały takie drewniane słupy. Fajna sprawa. Taka ciekawa przyczepa. Nie chcę nic mówić, ale mam wrażenie, że to jest lepsza komunikacja publiczna niż w gminie Mosina pod Poznaniem. Przed chwilą przejechał szynobus nowiutki, zrobione perony, wszystko działa. Teraz przede mną po jakiejś szutrowej drodze jedzie autobus, z którego też przed chwilą wysiedli pasażerowie na przystanku w Żelisławiu. Także tu wszystko działa. 20 km od Poznania już nie bardzo się da dojechać komunikacją publiczną. Gmina Mosina, pozdrawiam. Czyli wychodzi na to, że to nie jest kwestia pieniędzy, jak jest słaba komunikacja i dojazd do jakichś wiosek i mniejszych miejscowości. Bo jestem 15 km od Czaplinka, 20 km od Złocieńca. To na pewno jest biedniejszy region niż powiat poznański. Więc chyba to jest kwestia chęci i dobrej organizacji, a nie tego, czy jest na to kasa, czy nie ma. Jak chce, to można. No to moja podwójna pętla dobiega właśnie końca. Zostało mi jakieś 5 km. Około 108 km, gdyby odjąć to kluczenie i gubienie się, wjeżdżanie w jakieś ślepe uliczki, to pewnie byłoby około 100. Ale tu wariantów jest naprawdę sporo. Można sobie skrócić i nie jechać do Doliny Pięciu Jezior chociażby. Można sobie wydłużyć i objechać jezioro Żerdno jeszcze, podobno też jest ładna trasa. Widziałem tam na jakiejś hitmapie, że sporo rowerzystów tam jeździ też. Co myślę, że jest fajna trasa. Gdybym mógł, to bym tu szczerze mówiąc jeszcze został jeden dzień, bo jest po prostu przepięknie. Jest pierwszy dzień w tym roku, kiedy jeżdżę w krótkim rękawku, chyba tak zupełnie bez problemów, bo jest po prostu ciepło. Wiatr wieje, więc troszkę schładza, bo na słońcu nawet by było za gorąco. Super. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ta relacja Wam się niesamowicie podobała. W następnym odcinku też będzie relacja z wyjazdu. Tym razem będzie to wyścig gravelowy, Vanoga. Może z kimś z Was się spotykam na trasie. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!